Cześć, witam Was po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj przyjrzymy się tej remizie. Jest to mój mok. Ostatnio widzieliśmy, jak wkomponował go w swoje miasto. Dzisiaj przyjrzymy się temu budynkowi od środka. Zapraszam. No okej, to przyjrzymy się tej oto remizie. Pierwsze co rzuca nam się w oczy to oczywiście podobieństwo do zestawu numer 10197. Nie ukrywam, że właśnie na tym zestawie się wzorowałem. To była podstawa do zbudowania tego budynku przede wszystkim. No ale jak wiecie, jest on trochę drogi już na rynku wtórnym. Ciężko mi jest go dostać. I dlatego postanowiłem zbudować coś, co będzie kosztować trochę mniej, wykorzystać swoje klocki, a wydaje mi się, że wygląda niewiele gorzej niż tamten zestaw. To już Wam mówię, co tutaj mamy. Przede wszystkim ja miałem w swojej kolekcji zestaw numer 6382. To jest taka stara straż pożarna z lat 80. No ale ona niestety swoim tam wizerunkiem nie za bardzo pasowałaby do mojego miasta. Ale wykorzystałem przede wszystkim te rolety z tego zestawu i większość okien, jak widzicie z tyłu, wszystkie okna, tutaj górę i część klocków, oczywiście płyt czarnych i tak dalej. Te klocki zostały wykorzystane. Ponadto w środku mamy dwa wozy strażackie. Są to wozy z zestawów bodajże 60-107 chyba, standardowy wóz strażacki. I zestaw z burgerem, bo 60-214 to też jest drugi wóz strażacki. Takie dwa mam w swojej kolekcji, dlatego te dwa postanowiłem dołączyć do tego zestawu i zbudować tą remizę w taki sposób, żeby te oto wozy się zmieściły, bo to też nie jest prosta rzecz. Ta płyta ma ograniczoną długość, jak widzicie, 32×32, zwykła płyta. I jak zaraz zobaczycie, ten wóz po prostu ledwo się mieści. On już teraz jest do końcowej ściany dociśnięty. Ten jest trochę krótszy, także ten ma jeszcze troszkę luzu. Ale ten już, to już jest, tak bym powiedział, na granicy zmieszczenia się. Przede wszystkim główna różnica między tym zestawem a wspomnianym modularem z Lego jest taka, że tutaj mamy dwa stanowiska na wozy strażackie. Tam był tylko jedno stanowisko, jeden wóz po środku z numerem 3. Z podobieństw do tamtego zestawu oczywiście tutaj zerżnąłem trochę te boki. Tam to było bardziej skomplikowane, bo tutaj jeszcze były tile na tej fasadzie, ale no już szkoda mi było też klocków, szkoda mi było tili. Wydaje mi się, że wygląda to wystarczająco fajnie. Tutaj to wykończenie dachu to jest mój pomysł, ale jak mówię, aczkolwiek wzorowałem się na tym, ale postarałem się, żeby wypracować to samemu. Też to wydaje mi się fajnie wyszło. To już jest idealna kopia w zasadzie. Oprócz tego, że zamiast dwójki mamy piątkę, no już chciałem jakąś minimalną modyfikację wprowadzić, ale ta ścianka, ten numer to jest kopia, to jest zbudowane tak jak widzicie w taki sam sposób jak w tamtym modularze. Wręcz korzystałem z instrukcji, żeby to skopiować. Można to zrobić oczywiście na różne sposoby, ale tam to jest w miarę fajnie zrobione. Ta dzwonnica też jest bardzo podobna do tamtego zestawu, aczkolwiek jest ona zrobiona w inny sposób. Przede wszystkim te łuki są inne, no tamte klocki są troszkę droższe, które były tam wykorzystane. Wykorzystują takie standardowe łuki. Daszek i ta dzwonica jest zawieszona na sznurku, na haczyku z Lego. I wygląda, wydaje mi się, bardzo fajnie, bardzo podobnie do tamtego zestawu, ale przede wszystkim bardzo fajnie. Na dachu no niewiele się tam dzieje, tam była beczka i tak dalej. Na dachu tutaj mamy zwykłe wykończenie i takie oto świetliki, przez które możemy zobaczyć delikatnie, co się dzieje w środku, ale żeby zobaczyć lepiej, to
zaraz zajrzymy do środka. Jeszcze zobaczymy tył, tak jak wam pokazywałem, z tyłu niestety nic ciekawego nie ma. Wykorzystałem te okna, to jest, nie wiem czy widzicie, to są takie stare okna jeszcze z takimi wypustkami. Tutaj właśnie z tych lat 80. tych zestawów, tam było tych okien sporo, one mi nie pasują do żadnych innych budynków. Dlatego postanowiłem to wcisnąć właśnie do tej straży z tyłu, tego tak za bardzo nie widać. A jakoś wypełnia to całość. I teraz tak, ściągniemy może sobie dach. Wszystko jest oczywiście rozkładane tak jak we wszystkich modularach. Tutaj mamy konstrukcję wzmocnioną tak jak w modularach. I co tutaj mamy? No może zaczniemy od pierwszego piętra, tak jakoś dziwnie, nie od parteru, ale zaczniemy od pierwszego piętra. Nie ma tutaj jakoś szału, bym powiedział, bo nie wykończyłem tego w środku jeszcze tak ostatecznie, jak bym chciał. Przede wszystkim nie ma tu żadnych tile na podłodze, to jest zwykła czarna podłoga i to troszkę mi się zlewa przede wszystkim z tymi barierkami. Może zmienię te barierki może na białe, to też doda trochę więcej kolorytu. Troszkę oczywiście też zerżnąłem pomysł na stół ping-pongowy tam z tamtego zestawu. Jest on trochę inaczej zbudowany niż tamten, ale pomysł ogólnie był wzięty stamtąd, muszę się przyznać, zresztą no nie ma co ukrywać. Tutaj mały aneks kuchenny, szafeczki, pan sobie tutaj robi kawę, jeden z naszych i słucha muzyki. Tutaj dwóch kolegów nam gra sobie w ping-ponga, jak tak wspomniałem. Jeden z naszych strażaków popija kawę, czyta gazetę i ogląda telewizor. No telewizor to też nie jest jakaś super imponująca konstrukcja, muszę przyznać, no ale mi się wydaje, że chyba przypomina trochę telewizor swoim wyglądem. No i z lewej jakieś stanowisko z komputerem. Niestety jeszcze nie udało mi się takiego tile'a z klawiaturą dostać, to będę musiał podmienić. To jest taki stary, jeszcze już widać wyświechtany tile z jakichś starych zestawów z lat 90. No ale takie coś miałem na ten moment, także to na razie jest wykorzystane, zostanie to potem podmienione. No i oczywiście tutaj mamy taką oto fajną rurę. Ona jest chyba z zestawu, nie wiem, z jakiegoś dosyć nowego zestawu. Ja ją kupiłem na Bricklinku. Była dosyć prosta do dostania. Widziałem to w jakimś zestawie i po prostu stwierdziłem, że muszę to mieć, bo to na pewno tutaj będzie pasować. Oczywiście fajnie by było, żeby to zejście tutaj było okrągłe, tylko że to znowu się wiąże z tym, że trzeba do tego konkretnych klocków, a one nie są tanie i jeszcze do tego nie doszedłem. Postanowię to na razie zostawić w takiej fazie, tak jak to jest. Zbudowałem jedynie jakąś taką prowizoryczną kanapę, stolik, tak jak pokazywałem. I to by było na tyle z góry. Tutaj oczywiście wiadomo, przydałyby się jeszcze jakieś obrazki na ścianach i tak dalej. To można wszystko zrobić w późniejszym momencie. Na ten moment to wygląda tak. Jedynym minusem tej konstrukcji jest to, ona oczywiście jest rozbierana i zaraz wejdziemy na parter, ale jeśli żeby to rozebrać, to jedynym minusem jest to właśnie ta oto długa rurka. Ją trzeba po prostu odczepić, bo ona jest w jednym, można albo tak, albo cały haczyk. Po prostu odczepmy to tak, trzeba to odczepić i wtedy możemy sobie ściągnąć to piętro. To jest jedyny minus i ta rurka musi zostać. Ona jest przyczepiona do takiej jednej, ja to nazywam bomba, do takiego bryka okrągłego. No i na dole, jak widać, niestety nie za dużo się też się dzieje. Jest tutaj zwykła podłoga, nawet nie wytajlowana. Tile są tylko tutaj, bym powiedział, do tych wozów strażackich. A tam już szkoda mi trochę, bo tali, płyta jest szara, także nie ma co. Długie schody. Chciałem je zrobić może takie w kształcie litery L, albo nawet nie litery L, ale żeby one wchodziły, one na siebie nachodziły tak jakby. Ale w końcu zdecydowałem się, żeby je zrobić tak jak są zrobione. Jedyną rzeczą, jaką tu jeszcze mamy, to są 3 kaski. I to tyle, co mamy w środku. Tak jak mówiłem, 2 wozy strażackie i jak widzicie, on tutaj, ten wóz, on już tu się kończy razem z tą płytą. I też te drzwi tutaj, ta roleta, one też są właśnie na styk, bym powiedział.
Musiałem trochę dołożyć klocków tych roletowych ponad standard, żeby to się fajnie zamknęło. Tutaj mamy zwykłą okiennicę, jakieś światła i tak dalej, i ten motyw też jest zaczerpnięty z tamtego modulara. Ponadto jakieś bolardy i tile też bardzo podobny sposób wytajlowane jak tam to było. Tam była trójka wytajlowana, w tamtym zestawie tutaj mamy jedynkę, dwójkę. Dobra, wydaje mi się, że to by było na tyle. Zobaczyliście ten zestaw. Nie wiem, co jeszcze wam tutaj pokazać takiego, co by was zainteresowało. Chyba już nic. Jeśli chcielibyście coś wiedzieć dokładnie, jeśli chcielibyście to zbudować sami i nie widzicie czegoś, co wam pokazałem, a nie było to pokazane zbyt dokładnie, to piszcie, na pewno może jakieś zbliżenie zrobimy albo rozbierzemy coś. Ogólnie nic skomplikowanego tutaj nie ma, bym powiedział. Prosta konstrukcja, widać taka dosyć klocowata, bo ona się naprawdę zamyka. W talepecie 32×32 ten budynek jest dosyć duży gabarytowo. No ale taki musiał być, tak jak wspomniałem, ze względu właśnie na te wozy strażackie. No z tyłu nie ma ciekawie. Tam był w tamtym zestawie oczywiście wjazd na wóz strażacki jeszcze z tyłu i tak dalej. Tam był ten tył ciekawszy. No ale tu już niestety na to brakło po prostu miejsca. Dobra, to ja się z wami żegnam. Zostawiam was jeszcze z widokiem tych wszystkich pięter. Za niedługo znowu się zobaczymy. Pewnie jakaś krótka recenzja zestawu. Wybieram się do Lego Shopu za tydzień, także też pewnie coś mi się uda kupić i może coś zrecenzować. Ok, to dzięki też za wszystkie miłe lajki, miłe słowa i lajki, przepraszam, za komentarze i co, subskrybujcie. Na razie mam 13 subskrybentów. Powoli, ale do przodu, także może uda się dobić do 50 i nawet 100 za niedługo. To trzymajcie się, cześć!